Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się na wycieczce. Jesteśmy w Gyeongju. Będziemy w ogóle w Gyeongju nocować. To jest pierwszy raz, drugi raz, bo kiedyś nocowałam tutaj z moimi siostrami, a teraz mam okazję nocować razem z moim mężem w hotelu. Zamówiliśmy sobie nocleg, dlatego że wychodził bardzo tanio, bo drugiego dnia jedziemy do Andong. Andong to jest miasto powyżej, które też jest właśnie znane z tego, że ma taki urok starego miasta, plus jest znane z potrawy Andong Jimtak, czyli kurczaka gotowanego w takim słodko, czasami ostrym sosie. To zależy, kto przygotuje danie. My liczymy, że znajdziemy nieostre. I Gyeongju to była stolica Królestwa Silla. Jak możecie kojarzyć, było Joseon, Silla oraz Baekje, czyli 3 królestwa, które panowały kiedyś tutaj. Teraz pójdziemy na festiwal. Ten festiwal znajduje się w ogóle nad rzeką, gdzie został odnowiony, wybudowany, zrekonstruowany, można by powiedzieć bardziej, most, na którym już nieraz byłam i wygląda niesamowicie, tym bardziej przy zachodzącym słońcu, a w nocy pięknie się rozświetla. Będą występy, będą jakieś straganiki, więc idziemy w tamtą stronę. Zobaczymy, czy też do jedzenia, bo nie mieliśmy okazji za dużo nic zjeść dzisiaj. Festiwal ten jest jednym z mniejszych festiwali tutaj odbywających się w Gyeongju, ale myślę, że i tak ciekawo pod wieloma atrakcjami. Od takich typowych dziecięcych atrakcji, gdzie mogą stworzyć jakieś różne rzeczy, na przykład z modeliny albo z takich pluszowych sznurków, z których skorzystał Eliasz. Także były postaci na przykład ubrane w tradycyjne stroje, które były za panowania Silla. Nowością na tym festiwalu były stoiska Czerwonego Krzyża, gdzie mieliśmy okazję, jak zrobić sztuczne oddychanie psom oraz wybieg dla psów. Większość atrakcji, tak jak wspomniałam, toczy się wokół tego naszego mostu i tam mamy możliwość na przykład zapalenia takich fajnych lampionów. Co prawda była długa kolejka, ale myślę, że warto było czekać. Na samo zakończenie był pokaz dronów. Nie zdążyliśmy dojść w główne miejsce, gdzie ten pokaz dronów był, ale myślę, że z każdego miejsca dookoła w ogóle tej wioski Hanok oraz tego mostu było całkiem dobrze widoczne. Mamy już kolejny dzień. Wczoraj za dużo Wam nie pokazywałam, bo ten festiwal naprawdę był malutki, więc nie za dużo było co do pokazywania, ale pokażę Wam hotel. Ogólnie ten hotel miał być hotelem w stylu Hanok, ale mój mąż jest, Chris, it was supposed to be Hanok style hotel, yes? Jest. Mój mąż pomyślał, że to jest Hanok style, dlatego że mamy, jak widzicie, coś takiego i z tyłu jest budynek taki zdobiony. Dlatego pomyślał, że to jest Hanok style i niestety nie jest to Hanok style, więc nie mam za dużo co Wam do pokazywania. Ale słuchajcie, naprawdę tanio zapłaciliśmy, bo jedyną rzecz ważną, którą chciałam Wam powiedzieć, to, że dostaliśmy dofinansowanie do tego hotelu 30 000. We get 30,000 for government, yes?
Dostaliśmy 30 tysięcy za dofinansowanie do tego hotelu z powodu tego, że tu na tych terenach były pożary, które strawiły sporą część i żeby wspomóc turystykę, żeby wspomóc gospodarstwa domowe, to hotelarstwo, restauracje i tym podobnego, to rząd postanowił, że pomoże troszeczkę i da te 30 tysięcy na hotele. I myśmy z tego skorzystali, dlatego że jesteśmy tutaj w Gyeongju. I słuchajcie, kolejna rzecz, która jest warta uwagi i myślę, że to też jest spora, ciekawa opcja, jeżeli chodzi o szukanie oszczędności w trakcie nocowania. Jeżeli nie macie noclegu, a chcielibyście gdzieś zanocować, tak na szybko, to od 20 jest możliwość rezerwacji taniej. Normalnie ten hotel kosztuje 100 tysięcy, gdzie mnie trochę zszokowało, ale okej, to tutaj 30 tysięcy od rządu plus było taniej za nocleg od godziny 20, więc naprawdę sporo zaoszczędziliśmy. Całość zapłaciliśmy, z tego co kojarzę, 50 tysięcy, więc nie jest dużo. Dobra, to pokażę Wam ogólnie. Miejsce, wyjście jest osobno. Każde pomieszczenie, każdy pokój ma wyjście osobno od razu na parking, więc to jest bardzo ciekawe. Później Wam pokażę, jak będziemy schodzić po schodach. Tutaj, żeby wyjść, w ogóle musimy room out, check out, kiedy już kończymy pobyt w hotelu oraz cancel, nie pamiętam co cancel, chyba oznacza to, że opcję, którą wybraliśmy, chcemy zrezygnować z niej. Tu mamy lusterko, do tego taki stoliczek z ręcznikami, były ręczniki, plus, poczekajcie, odwrócę Was po prostu, lodóweczkę, więc wszystko fajnie, łóżko całkiem duże, twardy jest materac, ale wygodnie nam się spało. Dwuosobowe łóżko, chociaż my z Eliaszem to na spokojnie się zmieściliśmy. Mieliśmy klimatyzację, dostaliśmy te, jak one się nazywają, szlafroki, mój mąż używa, ja nie używam takich szlafroków. Mamy stoliczek, tutaj było okno z wyjściem na zewnątrz. My używaliśmy niestety klimatyzacji, chociaż nie musieliśmy do końca, ale słuchajcie, koty miały walkę w nocy i po prostu niesamowicie hałasowały. Łazienka, no łazienka myślę, że chyba najgorzej. Łazienka myślę, że najgorzej wygląda, nic ciekawego, z przeszklonymi drzwiami, takimi matowymi, lustro jest całkiem fajne, otwarta łazienka typowa, z plastikowym oczywiście sufitem, jak to w Korei, no ale najważniejsze, że jest, a słuchajcie, co będzie w planie dzisiaj? Jedziemy teraz do świątyni. Pokażę Wam, jak wygląda świątynia tutaj w Gyeongju. Myślę, że to jest takie fajne miejsce do zwiedzania. Do tego później się chyba przetransportujemy na Pajeon, bo mam ochotę na Pajeon tutaj w Gyeongju. Jak jestem, to za każdym razem mam ochotę taką. I za każdym razem, jak jestem w Gyeongju, o Jezu, moje dziecko myje zęby. Jak jestem w Gyeongju, to mam ochotę na Pajeon i pozwiedzamy chwilę Gyeongju i pojedziemy w dalszą drogę, bo nie będziemy nocować tutaj drugiej nocy, a w innym miejscu, którym znowu chcę Wam pokazać, bo naprawdę wydaje się ciekawe. Ogólnie my nigdy nie uważaliśmy żeby to była dla nas opcja, ale myślę, że kiedy jest dofinansowanie i jest taniej, to chcemy właśnie z takiej opcji skorzystać. Dobra, kończę i będziemy jechać powoli. Teraz pokażę Wam, to jest wjazd w ogóle i tu jest wejście do naszego hotelu. I ono wygląda w taki sposób, że mamy po prostu tutaj parking nasz. Możemy zamknąć automatycznie, a wchodzimy do naszego hotelu tą drogą tu do góry. Po schodach do naszego pokoju w taki sposób. O. Raz, dwa, trzy. To i tak pewnie przyspieszę. O. I tu jest ogólnie wejście do pokoju. I oczywiście reset time, accommodation return room. Tak wygląda. Wszystko automatycznie. Jest też telefon, my musieliśmy dzwonić.
A to dlatego, że słuchajcie, drzwi się nam zablokowały i nie wiedzieliśmy, jak je mamy otwierać. Trochę skomplikowane to jest, ale najpierw trzeba tam przycisnąć guziczek going out i potem return i wtedy to działa. No takie trochę jest to skomplikowane, ale daliśmy sobie radę. Dobra, lecimy teraz do świątyni. Rozmawiam z mężem, że bardzo fajne są te świątynie, bo oprócz tego, że ogólnie ładne są świątynie, fajnie pójść, pozwiedzać, tym bardziej, że one mają swój taki klimat, to jeszcze dodatkowy klimat jest to, że one bardzo często, oczywiście jedna z najbardziej popularnych w Korei znajduje się na skarpie nad wodą, ale większość jednak znajduje się w lasach, a lasy tutaj w Korei naprawdę mają niesamowity klimat i w zależności od pory roku bardzo pięknie wyglądają i warto właśnie je zwiedzić, żeby zobaczyć, jak co roku zmienia się. Na przykład tutaj w Gyeongju pada śnieg, więc ciekawe też doznanie by było tutaj zobaczyć to, kiedy większość jest pokryta śniegiem. W Busan nie pada, więc nie ma takiej opcji, ale i tak myślę, że w różnych opcjach właśnie warto zobaczyć świątynię. Ja mam zamiar kiedyś odwiedzić właśnie tutaj czy inne świątynie, kiedy są okruszone ładnie śniegiem. Jesteśmy teraz przy głównym wejściu. My poszliśmy z parkingu na dole, ale większość, jeżeli chciałaby się tutaj dostać, to taksówki zawożą pod głównym wejście. Ja tak miałam na przykład przy ostatnim oprowadzaniu i główne wejście wygląda tak. Mi się bardzo podoba też w Korei, że sporo drzew ma swoje oznaczenia, żeby dać informację, jakie tu są drzewa. Tu jest na przykład ginkgo biloba. Ja nazywam to drzewo ginkgo biloba, ale wiemy, że w Polsce nazywamy to miłożąb japoński, a w Korei w ogóle enheng namu. To jest ogólnie słowo, które także znaczy bank, ale z tego co mój mąż prawdopodobnie, jeżeli znamy chińskie znaki, to pochodzi od chińskiego znaku, który jest innym znaczeniem niż enheng. Czy kojarzycie? Dla mnie to zawsze jest skomplikowane, raczej nie będę się uczyła chińskich znaków, chociaż wiem, że są one potrzebne, ale myślę, że już mam za dużo nauki koreańskiego, więc już nie będę tego tematu tłumaczyła, nie będę się zajmowała tematami, na których się nie znam, więc wybaczcie, ale z tego co mój mąż kojarzy, to po prostu to enheng pochodzi od drzewa oraz od banku, ale ma inne znaczenie prawdopodobnie w chińskich znakach. Inny znak ma po prostu odpowiadający. Skomplikowane. Mamy też mapę, żeby zobaczyć, jak się poruszać. Tutaj pokazuje, że mamy iść w prawo w tą drogę, bo pewnie tamta jest powrotna. 여기 있다. Maybe you can one day. 됐어. A빠! Teraz przy głównym wejściu, ale nie możemy tutaj wejść, dlatego że są zablokowane, żeby tych schodów nie zniszczyć. To są bardzo stare schody, a wchodzimy naokoło, czyli tędy tu. Yes, a lot of kids. Oh my, he don't have one. 난 안 내려왔다. Nie no,
muszę mu pomóc zejść. A. Pokazane, jak wyglądała kiedyś toaleta w OK Quadracie. 왜? 자세를 좀 잡아보는 거지. My head in the clouds, your feet on my lap. I'm running my mouth and talking too fast. Jesteśmy teraz niedaleko One Lira Gill i jest ona tam za mną z tyłu. Jest to też bardzo miejsce popularne z restauracjami, z kawiarniami. Sporo jest tutaj właśnie restauracji w Hanokach i także tu znajduje się restauracja z Pajonami, gdzie my idziemy, moje ulubione. Polecam się w ogóle poprzechadzać się tymi uliczkami, bo naprawdę wygląda to niesamowicie. Coś tak przypomina trochę Bukchon Hanok Village, ale ma troszkę inny klimat. Nie idziemy tutaj pod górkę, jest tutaj sporo Hanoków, ale mało osób tu mieszka, a właśnie większość to są restauracje, gdzie możemy coś zjeść albo zrobić mini zakupy, takie jak na przykład kolczyki sobie kupić, jakieś pamiątki z Busanu. Ja szukam miejsca z restauracją. Tutaj powinna za chwilę się pokazać, bo kojarzę. This is bigger group. Słuchajcie, jesteśmy w restauracji teraz, będziemy jeść Pajon, naprawdę jest sporo ludzi, czekaliśmy 40 minut na stolik, więc i tak nie jest źle, bywało jeszcze gorzej, tylko tu jest tak, że bardzo szybko te kolejki idą, więc nie jest źle, w ogóle widziałam jakiegoś pana z kamerą, więc widzicie, miejsce popularne, idą nasze już jedzenie, więc pokażę wam, jak to wygląda. Znowu pani powiedziała po angielsku do mojego męża. Słuchajcie, tutaj też sprzedają galbi, więc dostajemy jako przystawkę zupkę z galbi. Mamy też różne przystawki. Eliasza ulubione jajka. Mamy też, chyba to są marynowane łodygi czosnku. Mamy też oczywiście kimchi, a to jest jedzenie mojego męża, czyli to jest wołowina, która jest cienko pokrojona i jest ona surowa w zupie na zimno z makaronem. Tu mamy też sos do Pajona. Mój ulubiony Pajon wygląda tak. Najlepsze to jest to, że jest on bardzo chrupiący, więc to jest najważniejsze w takim Pajonie. I to jest Hemul Pajon, czyli mamy tutaj krewetki, ale także owoce morza, których nie ma za wiele, co prawda. There's a voice in my head. It's got a way of playing louder in the quiet. It's been getting so violent. Shut 'em up, but they never stay silent. Running on from nothing. Should've seen it coming. Wish I could bottle it up and use all this just for something. Słuchajcie, jesteśmy już po zjedzeniu, było naprawdę dobre, jak zawsze chrupiące, ale następnym razem chyba muszę wybrać inne restauracje, żeby wam pokazać coś innego, a nie tylko te Pajony. Mojemu mężowi także smakowały, bo jak wiecie, bo są bardzo dobre, chrupiące. To jest najważniejsze, że nawet po dłuższym czasie tak leżenia one nadal są bardzo chrupkie. Są też inne tam dania, więc można spróbować też galbi. Mieliśmy właśnie ten rosołek taki z galbi, ale także mieliśmy, mój mąż miał właśnie ten makaron na zimno. Teraz będziemy tutaj chyba troszkę spacerować. Myślę, że chwilę i potem musimy jechać na zakupy, bo dzisiaj, słuchajcie, będziemy spać w takim miejscu karawany. Nie wiem, co pod
jak to do końca będzie wyglądało, dlatego że mój mąż trzyma to trochę w takiej niespodziance, a nie chciałabym znowu dać Wam złych informacji, jak miałam spać w Hanoku, a nie spałam w Hanoku, więc poczekamy. Będziecie razem ze mną przeżywać niespodziankę i czekam, bo teraz zachwycają się kotkiem, więc może Wam pokażę, jak kotek wygląda. Pour it up, don't shut it. Pour it up. All my plans today, but there ain't no use in crying when I go outside and smile and take one look inside of my head. I'm freaking out, and I'm the only one around. I'm trying, but all my plans are dying. Yesterday's coffee, still just like the words in my head. But if it's yes, I a want to see that. simulation and I'm still in my bed, set me on fire, 'cause I'd love to see them all again. I can't explain it, but I swear sometimes we're better off dead. Okay, I'm so sick of everybody around here is just a carbon copy of someone else. Everybody is sick, but I'm most sick of myself. Oh my god! They were... All my plans today, but there ain't no use in crying when I go outside and smile and take one look inside of my head. Słuchajcie, jesteśmy przy naszym noclegu. Będziemy spali dzisiaj w karawanie. Mój mąż wymyślił coś takiego i postanowiliśmy, że skorzystamy pierwszy raz, bo chciałabym też spróbować zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie mamy naprzeciwko morze. Co prawda jesteśmy trochę otoczeni przez innych mieszkańców, więc jest troszkę tak śmiesznie, ale widzicie, mamy stoliczek, więc będziemy sobie tutaj dzisiaj siedzieć, jeść jedzonko i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Może odwrócę, bo tak, tu mamy wejście w ogóle. To jest taki starszego rodzaju karawan i to jest z tego, co kojarzę, amerykański, bo słuchajcie, nawet poczekajcie, nawet mają piekarnik, tylko tego takiego starego stylu. Sama bym chciała takie mieć w domu, więc nie będę narzekać. Naprawdę chciałabym, bo te koreańskie nie są najlepsze. Słuchajcie, jest łazienka z prysznicem, z toaletą. O, wszystko działa. Normalna toaleta, więc nie są to są szafeczki, lustro, więc można się przyjrzeć. Dzisiaj moja sukienka, ona ma takie ładne plecy. Tutaj jest kolejna szafeczka, w ogóle to wszystko jest tak w starym stylu, takim, wiecie, nie wiem, czy kojarzycie, właśnie perelowskim, coś takiego. Jest też prysznic to taka kabinówka śmieszna. Lecimy dalej. Mamy też, tak jak mówiłam, kuchnię, ale lodówkę, tak sobie stojąca, wszystko chłodzi pięknie, więc jest super. Miejsce do siedzenia, kanapa oraz takie, jak widzicie, specjalne kanapy, na których nie wiem, czy można spać, ale to wszystko było już tu w tym samochodzie. I słuchajcie, najlepszy widok to jest oczywiście tutaj, bo można sobie siedzieć i patrzeć, jak wygląda na zewnątrz. Moim zdaniem super. Szkoda, że nie mam takiej opcji karawanu, bo sama bym sobie miała na własność takie coś, bo zawsze przyjemnie, kurczę. Do tego są szafeczki, wszędzie szafeczki, ale i tak nie będziemy ich korzystać, bo to jest tylko na jedną noc. Jest klimatyzacja, więc to jest super. Jest też mini okienko, więc można sobie spać i patrzeć na morze. Więc rewelacja. Te drzwi nie możemy otwierać. Jest normalne łóżko, takie no, dwuosobowe, ale my będziemy tutaj w trójeczkę spać. I okienko. Tych okien nie powinniśmy otwierać, jest strasznie dużo komarów, ale za to właśnie mogliśmy otworzyć tu okno oraz drzwi, bo mamy te specjalne zabezpieczenia na komary. Dajcie znać, co myślicie o takim noclegu. Ja myślę, że to jest całkiem fajne zobaczyć, jak to działa. Nie tylko kempingi, nie tylko hotele. Jak widzicie, ze mną wszystko możecie zobaczyć.
Ale właśnie pomyślałam, że taki experience, tak? Tak chyba można powiedzieć. Experience, czy wiecie, doświadczenie w Korei, myślę, że też jest super opcją. Mi się bardzo podoba, tym bardziej, że jutro niedaleko jesteśmy Andong, więc będziemy później zmykać na festiwal w Andong. Przejeżdżamy teraz właśnie przez tereny tutaj niedaleko Andong, Pohang Andong, gdzie właśnie były te duże pożary w Korei. I słuchajcie, widać to, jak w ogóle przyroda się odbudowuje. Tak jak drzewa są gołe, brązowe, to tak już połać leśna zaczyna się odbudowywać. Drzewa ogólnie tak bardzo specyficznie wyglądają i na początku myślałam, że po prostu tu się zmienia krajobraz szybciej na jesień, a właśnie widać, że po prostu te drzewa zostały spalone i teraz są tylko takie, wiecie, kiki postawione, brązowe i z bliska dopiero można zobaczyć, że one są nadpalone. Bardzo ciekawie to wygląda. Ja pamiętam, że jak raz tędy przyjeżdżaliśmy i też właśnie był to teren świeżo po spaleniu, to ogólnie nawet całe góry były takie brązowawe, gdzie normalnie było lato, gdzie powinno być wszystko zielone. Tu widać, że drzewa no niestety są nadpalone. No widok jest straszny, bo to jest naprawdę duży teren i wiadomo, że w takich terenach typowo górskich bardzo ciężko o niesienie pomocy, tak jak straż pożarna, czy by miała dojechać, czy wiecie, nawet helikoptery to jest ciężki temat, więc no strasznie to wygląda, ale dobrze, że już jest po tym problemie i mam nadzieję, że to się wszystko tutaj szybko odbudowuje. Cieszę się, że rząd nadal nie zapomina o tym, że ten teren był nadpalony i jak w jakiś sposób stara się pomóc, żeby tutaj wróciła turystyka, żeby wróciło zainteresowanie tymi miejscami, aby pomóc także społeczeństwu. Cieszę się, że jednak przyroda sobie radzi, bo widać to. Miejmy nadzieję, że te drzewa niedługo także zostaną odrosną. W taki sposób chyba mogę powiedzieć, chociaż na to trzeba dużo lat. Witajcie w deszczowym Andong. Niestety zaczęło padać, więc wybraliśmy się na market, gdzie zjemy jimtak i nie wiadomo, czy w ogóle wyruszymy na festiwal masek tutaj w Andong, dlatego że no pada i no raczej nie pozwala nam to na za dużo zwiedzania, a szkoda. Jesteśmy teraz na markecie, właśnie w którym zjemy sobie jedzenie. Na szczęście tutaj jest zadaszenie, więc nie mamy z tym problemu. Ludzi jest całkiem sporo, w ogóle to chyba jakaś popularna miejscowa, w ogóle chyba mam teraz, widzę, że troszeczkę kamerę zasłoniętą, więc mogę być taka zamazana lekko, to Was bardzo przepraszam. Idę, bo jest ciasno, to pokażę Wam w ogóle, jak tutaj wygląda. 다 먹을게. 다 먹었어. No we go! Zjedliśmy
Powiem Wam szczerze, że smakuje podobnie jak ja robiłam mój Andong Chicken. Jest w ogóle na kanale, jeżeli byście chcieli tego spróbować, bo naprawdę jest dobre. Nawet moim rodzicom kiedyś zrobiłam, kiedy byliśmy w Polsce. Wszystkim smakowało, więc polecam. Jeżeli nie chcecie na ostro, to po prostu papryczek nie dodajecie. Ogólnie naprawdę dobre było, tylko jedna większa różnica jest taka, że ten... nothing special. It's nothing special, like in Busan. River Bridge. Bo mój mąż teraz właśnie pokazuje ten most. Here is Tama. Jest Tama tutaj, most tutaj w Andong. Myślałam, że to jakiś specjalny będzie, ale nic ciekawego. No i tak jak mówię, jest bardzo podobny, ale jedna z takich różnic to więcej jedyna tego sosu takiego a la bulionu tutaj dodali. W ogóle bardzo popularna miejscówka, jeżeli chodzi o tego kurczaka. Widać to po ilości chętnych. Naprawdę dużo było. Musieliśmy odstać troszeczkę w kolejce. No i słuchajcie, to będzie już koniec naszej wycieczki. Przepraszam, że tak krótko, ale niestety rozpadało się strasznie. I nie mamy okazji po prostu zwiedzić. Chciałabym tu kiedyś jeszcze przyjechać, bo wydaje się to naprawdę fajne miejsce i po to, żeby pojechać na kemping, czy pojechać po prostu odwiedzić. Mój mąż mówi, że tu jest bardzo popularna też taka wioska właśnie Hanoków, coś takiego typu. No wydaje się bardzo fajne, tym bardziej, że tak jak mówię, tutaj były pożary, więc warto też wspierać okoliczną ludność. Więc pewnie jeszcze będziemy tutaj wracać, korzystać z okazji, żeby po prostu pozwiedzać takie miejsca. Ja lubię bardzo zwiedzać tu w Korei. Mój mąż na to wygląda, że także, więc pewnie będziemy się częściej widywać. Następna podróż to będzie też za tydzień znowu. Nie wiem, my chyba nigdy nie odpoczniemy, bo jedziemy już na Chuseok. Chuseok to jest to koreańskie święto, o którym słyszeliście w coś mi tu szwankuje. O którym słyszeliście ostatnio w moim vlogu, gdzie dostałam prezenty na Chuseok. Śmieszne prezenty, podobają mi się, ale zobaczymy, jak działają po czasie. Dobra, to do usłyszenia wtedy i zapraszam Was do oglądania moich vlogów. Dajcie znać, co Was najbardziej interesuje, co Wam się najbardziej podoba i będziemy się widzieć w kolejnym. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Pa!